kochani, witam Was serdecznie na kanale Moje Pasje. Z tej strony Ania, a dzisiejszy filmik będzie jedną z moich inspiracji z papierów z kolekcji Ciepłe Wspomnienia od Asi Szulik. Mam już super informacje, wiem, że ta kolekcja będzie dostępna w sklepiku Asi, więc już nie tylko dla wspierających. Bardzo się z tego cieszę, bo będą mogły te papiery, jak i również inne, dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, nie tylko do wspierających. W poprzednim filmie pokazywałam Wam kolekcję, która została uzupełniona o kilka arkuszy. Nie mam ich wydrukowanych, bo już je po prostu wykorzystałam. Był taki arkusz z takimi paskami, które tutaj widzicie na okładce tego albumu, który za chwilę będę Wam prezentować. I to są takie paseczki prezentujące każdy arkusz w kolekcji. Tutaj było ich 6, docelowo takich arkuszy bazowych będzie 8 plus 3 z elementami do wycinania. I wszystkie, z tego co wiem, wszystkie kolekcje papierów Asi, które będą znajdowały się w jej sklepie, właśnie będą miały taką formę, że będzie 8 papierów bazowych plus arkusze do wycinania z różnymi dodatkami. Ja dzisiaj zrobiłam album. Wykorzystałam tutaj całą kolekcję, te ciepłe wspomnienia. Nie jestem pewna, czy nie dodrukowywałam. Chyba dodrukowywałam jeszcze papierów, bo było mi ich po prostu za mało. Albumik jest taki bardzo, słuchajcie, uniwersalny i taki budżetowy, rzekłabym, ponieważ wykonałam go z jednego. Okładka jest zrobiona z jednego arkusza tektury introligatorskiej plus grzbiet, więc z drugiego arkusza musiałam sobie uciąć grzbiet. A to ma wymiar A5, czyli A4 złożone na pół i przedstawia się to w ten sposób, że to ma okładka 15 cm na 20 niecałe 21 cm, nie, jest 21, dobrze, tu 21,5, 21, 15 na 21 cm. Grzbiet ma bodajże 4,5 cm. I to jest taki prościutki album na 3 strony. Oczywiście całość tego albumu jest zrobiona od początku do końca przeze mnie. Obity jest w płótno introligatorskie, które kupiłam w sklepiku Asi. Jest to kolor beżowy. Tak samo system mocowania kart Hidden Hinge jest na płótnie. Dzięki temu mam pewność, że album będzie trwały i posłuży na lata. Okładeczka, jak już wspomniałam, zbudowana jest tylko i wyłącznie z tych pasków wyciętych z kolekcji, leciutko tutaj podklejonych, podbitych papierem kraftowym, żeby tak się fajnie jeszcze odbijało na tym płótnie. Tutaj mamy napis album, jest on taki dość przestrzenny, nie jest to tekturka. Jest to napis zrobiony wykrojnikiem na papierze kraftowym. Wycięłam 6 razy ten napis, posklejałam razem i żeby był trwalszy, zasmarowałam go tym preparatem Glossy Accent, o którym już Wam wspominałam, że wykorzystuję go właśnie do zrobienia takiego efektu połysku. Ozdobą albumu, oprócz tych pasków, jest tylko jeden duży element z kolekcji, ten do wycinania, i podbity jest papierem kraftowym i również tutaj na listkach, końcówkach i na płatkach zrobiłam takie smugi tym preparatem Glossy Accent i tak samo tu widzicie, były te takie chlapania oryginalne na tym paseczku i ja dodałam tylko na nie kropelkę tego preparatu. Zawiązywany jest na wstążeczkę typu gnieciuszek w kolorze takim czekoladowym, jasnym czekoladowym, również kupionym u Asi w sklepie.
przechodzimy do środka. Generalnie album pomieści zdjęcia 9×13, 10×15 oraz 13×18. Tak jak mówiłam, album zbudowany jest z 3 kart. Pomiędzy kartami jest wolna przestrzeń, w którą włożyłam matę na zdjęcie. Niestety gdzieś tutaj jest ona równiuteńka ze zdjęciem 13×18, więc gdyby ktoś chciał przykleić takie duże zdjęcie, musiałby je troszeczkę dociąć, ale śmiało wchodzi tutaj zdjęcie 10×15 z jednej i z drugiej strony i możemy sobie tu śmiało włożyć, pozostawiając tą ozdobną końcóweczkę. I tutaj te końcóweczki również wykorzystałam do tego te paseczki gotowe z kolekcji, które były. Myślę, że fajnie to wygląda, takie chwytaczki. Dodatkowo jeszcze w tej kolekcji, w tych dodatkowych kartach były takie tagusie, które będą się pojawiać w tym albumie jako taki dodatek lub miejsce na notatki. Można by się tu pokusić jeszcze o zrobienie dziureczek tą maszyną do robienia dziurek czy dziurkaczem i przełożyć wstążeczkę, ale uznałam, że tak też może być. Pierwsza strona okładkowa to jest strona z wyciągniętym wzorem. Bardzo ładnie prezentuje się to na tym papierze kraftowym. Tutaj tylko zrobiłam mały błąd, ponieważ zrobiłam za krótką tą kieszonkę i nie dała mi pod spód pod ten papier bazowy, tylko jest przyklejona na zewnątrz, ale myślę, że to niczym nie przeszkadza w jej funkcjonalności. Jak możecie zauważyć, będzie nam się tutaj na tych motywach kwiatowych przeplatały takie kropelki i te kropelki nie są zrobione tym preparatem Glossy Accent, chociaż też by można było, ale wykorzystałam do tego te akrylowe kropelki, które otrzymałam w tej paczce powitalnej DT od Asi. Kieszonka jest dosyć pojemna. Jak widzicie, wykorzystałam tutaj to fajne ceglane tło. I tu zmieścimy bez problemu zdjęcie 13×18. Ono jest zrobione troszeczkę większe, czyli ta mata, żeby jeszcze był ten taki rand z papieru kraftowego. On jest delikatnie ozdobiony tym żelopisem, który również był w zestawie od Asi, oraz miejsce na zdjęcie oznaczone tym stemplem, który również w moim zestawie powitalnym się znalazł. Wszystkie maty są zrobione troszeczkę większe, właśnie po to, żeby kiedy przykleimy na nie zdjęcie z dedykowanym rozmiarem, zostanie nam taka urocza ramka. Oczywiście te maty można wykorzystać, ale nie trzeba. Ja zawsze do swoich albumów lubię dodawać tematy, ponieważ od razu sugerują zamawiającemu, gdzie można umieścić zdjęcie i w jaki sposób. Druga strona, mamy klapeczki. Klapeczki są na zdjęcia 9×13 w pionie i w poziomie. Również tutaj wykorzystałam jako chwytaki takie kółeczka, które również były dołączone do kolekcji w tych dodatkowych arkuszach. Klapki otwierają się w tą stronę i w tą stronę i ukazuje nam się duże miejsce na zdjęcie 9×13, ale tutaj już trzeba byłoby je dociąć. Widocznie troszeczkę zrobiłam za małe, ale 10×15 bardzo fajnie też tutaj wejdzie i zostanie nam ta ładna biała ramka. Tutaj nie dawałam już żadnych dekoracji kwiatowych, ponieważ już tutaj mamy bogatą tą kieszonkę i żeby tutaj nic nie haczyło. Zapięcie jest na magnesy. Magnesy również dostaniecie w sklepie Asi.
Druga strona to jest taka klapka zamykana na kółeczka na ćwiekach. Tutaj jako chwytaczek wykorzystałam tą margaretkę z kolekcji. I również tutaj w tej kieszonce znajdują się tagusie. Klapeczka idzie w górę i tutaj ta klapeczka jest równocześnie kieszonką, w której zmieszczą się nam zdjęcia. Klapeczka otwiera się w dół i za nią ukryty jest belly band. Bardzo lubię belly bandy w albumach, ponieważ pomieszczą naprawdę bardzo dużo zdjęć. Mogą być ułożone luzem, mogą być również przyklejone na maty. Tutaj przygotowałam dodatkowo książeczkę. Nie oklejałam już tych mat po to, żeby nie generować dodatkowej grubości w albumie. Oczywiście można je wyjąć. Nie trzeba ich obklejać zdjęciami, ale uważam, że bardzo fajnie to wygląda i zawsze jest takie atrakcyjne w albumie. Tutaj też na tym motywie kwiatowym mam te kropelki. Kolejna strona to jest taka strona z podwójnymi zdjęciami. I tu wykorzystałam pewien trik, który Asia prezentowała w jednym ze swoich albumów, bodajże jakimś dziecięcym, Witaj na świecie chyba. I tutaj właśnie jest podklejony ten wzór tylko przez środek, gdzie możemy właśnie pod niego bardzo ładnie włożyć zdjęcie, bardzo swobodnie, 9×13. Zostanie nam jeszcze taka ładna biała ramka i możemy dać zdjęcie na górze, na dole bez problemu. Tutaj te grafiki pozwalają nam na to i w momencie przyklejenia zdjęcia możemy dokleić tą grafikę albo nie, bo możemy tylko to zdjęcie podkleić delikatnie od spodu, już nie ruszając tych grafik. Kolejna karta rozwiązywana na wstążeczkę. Tutaj również klapki przeznaczone na zdjęcia 10×15 tym razem. Chwytaczki również zrobione z kółeczek. I tutaj też 10×15. Tutaj dałam napis, ale oczywiście ten napis można zakryć, ewentualnie zostawić tą stronę pustą albo dać jakieś mniejsze zdjęcie, na przykład 9×13, żeby nie zakrywać tego napisu. Cisza, spokój, radość. Klapeczka idzie w górę i ukazują nam się dwie kolejne klapki otwierane w bok, przeznaczone na zdjęcia 9×13. A tutaj już mamy taką dużą przestrzeń dedykowaną na zdjęcie 9×13 lub jeszcze na dwa zdjęcia, 13×18 lub na zdjęcia 2 9×13. Tutaj podkleiłam troszkę kremowym papierem, tutaj już nie. No tak jak mówię, żeby nie generować grubości albumu, ale żeby pokazać, gdzie te zdjęcia mogą zostać przyklejone. Nie dawałam w całym albumie magnesów, żeby go nie obciążać. Przez to, że ma mało kart, a magnesy mi się troszeczkę ściągały ze sobą, więc musiałam tak kombinować, żeby były w odpowiednich miejscach, żeby było dobrze oglądać ten album bez, wiecie, bez żadnych problemów technicznych. I mamy już ostatnią kartę, trzecią. Tutaj również znalazła się kieszonka z tagami i z matami. Kieszonka jest również klapką, która się otwiera w dół. I tu mamy zdjęcie, mieści zdjęcie 13×18 lub dwa zdjęcia 9×13 lub jedno 10×15. U góry mamy klapkę przeznaczoną na zdjęcie 10×15 po jednej i po drugiej stronie, a pod spodem jeszcze ukryta jest klapka na zdjęcie 9×13. Tu już też nie obklejałam.
I trzecia strona lewa. Tutaj mamy taką kartę, która jest równocześnie zapięciem. Widzicie, tutaj się nic nie rusza, ponieważ to jest wszystko na magnes. Tutaj mamy taką dodatkową kartę, która może być jako kartka okolicznościowa, właśnie z życzeniami do tego albumu. Tu z tyłu można przykleić po prostu wydrukowane zdjęcia, a przód jest taką delikatną karteczką. Zdejmujemy. Klapeczka idzie w górę i ukazuje nam się miejsce na zdjęcie 10×15 oraz dwie klapeczki prawa, lewa na zdjęcia 9×13 i pod spodem miejsce na zdjęcie 9×13. Tak samo wejdzie zdjęcie 13×18 i tu, i tu. Strona okładkowa tylna jest identyczna jak przednia, czyli tło z murkiem, wyciągnięta grafika i tutaj zrobiłam ten sam zabieg, czyli dałam kieszonkę na wierzch papieru, nie pod spód, żeby już wyglądało to tak samo. I tutaj mamy tagi z kolekcji, maty na zdjęcia oraz książeczkę. Nie liczyłam, ile zdjęć wejdzie do tego albumu, ale myślę, że sporo, mimo tego, że jest on niewielkich rozmiarów. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapomniałam o tym. Dajcie proszę znać w komentarzu, co sądzicie o tej inspiracji, czy taki albumik Wam się podoba. Myślę, że jest na tyle uniwersalny, że może być przeznaczony i dla kobiety, i dla mężczyzny, na ślub, na rocznicę, na urodziny, na jakiś jubileusz. Jest naprawdę uniwersalny, a to wszystko właśnie zasługa tej pięknej kolekcji Ciepłe Wspomnienia. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście ten film. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i oczywiście zapraszam do sklepiku Asi po różne fajne rzeczy do rękodzieła. Zerkajcie, bo może już niedługo ukaże się ta kolekcja, o ile już jej nie ma tam na stronie. I śledźcie moje kolejne inspiracje, ponieważ jeszcze mam dwie prace z tej kolekcji. Mam nadzieję, że spodobają się Wam. Cześć!